Cześć, ja jestem Bartol, witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w Polish Car Driving na Robloxie na kierownicy z shifterem i do tego wszystkiego z VR-em. Tak, to działa. Jak widzicie, jest to też taki tani VR, którego można dostać, to jest VR taki do telefonu, który można dostać za około, nie wiem, 50-100 zł. I jak widzicie, wszystko działa. Tak wygląda to tutaj w środku. Mogę w sumie wyciągnąć, pokazać wam jak to wygląda. Mamy podzielony ekran i generalnie, gdy wejdziemy sobie do auta, to zrobię myszką, to możemy się obracać. Jak widzicie, obracam telefonem i na ekranie też się obraca, tylko to ma swoje generalnie jeszcze wady. I oczywiście, żeby to poprawić, no to trzeba by było chyba zmienić coś w samej grze. Tego nie jestem pewien, a my dzisiaj jesteśmy Majesticiem E190 w tym samym miejscu, gdzie byliśmy niecałe 2 lata temu i pierwszy raz graliśmy w Polish Car Driving na kierownicy i jednocześnie jesteśmy tym samym samochodem, tylko po reworku. No i dobra, jakoś mogę się też patrzeć tak więc jest ok generalnie. Mogą być tak szczerze problemy z tym, żeby spóźnienia tu ogarnąć i nie widzę też, który mam bieg, bo te liczniczki są tak trochę nisko. Zrobię sobie jeszcze 60, tak jak widzi faktycznie ludzkie oko. Dobra. Ja pierdzielę. Ja nie widzę w ogóle przycisków na kierownicy teraz. Okej, wbiła się dwójka. Teraz tak, przeciwgielne nie, tylko... Co jest? Co tu się dzieje? Ej, czemu tu 2 autobusy są te? Pociąg jedzie znowu. Co tu się dzieje? Co ten autobus robi? Dobra, ja może sobie stąd odjadę. Dojedziemy do przejazdu. Uj, ja pierdzielę. Do takiego gameplayu trzeba się przyzwyczaić. Szczególnie, że ten gameplay nie jest taki do końca płynny, ponieważ no nie mam tu 60... Czemu ja jadę do przodu, jak wbijam wsteczny? To bardzo kuleje, wam powiem. Jazda w Polish Car Driving. Jedzie pociąg, fajnie to wygląda. Zamknąłbym czat. Wada jest ogólnie taka, bo nie mogę się wypowiedzieć. Gdy jedziemy, kamera w Robloxie robi coś takiego, że się prostuje. I cały czas będzie nam się przystawiać kamera, gdy będziemy jechać. Także niestety z tego całego obracania się będziemy i tak korzystać tylko na postoju, bo nie będzie to wygodne na tym. Okej. Dopóki ogólnie ten gameplay nie będzie na zasadzie 15 klatek i jak się nie zrobią jakieś mega duże opóźnienia, to ja będę kontynuował ten film na VR. No jest to dość ciężkie, no może wam trząść, to niestety jest taka wada. I tak szczerze to nie wiem jak to jest ogólnie gameplay takiej jakości, bo u mnie to... No gra się ogólnie fajnie, ale nie wygląda to najlepiej. Jednak na normalnych VR-ach było o wiele lepiej. Nie wiem, czy jest sens robić jakiś poradnik do tego, bo to tak naprawdę dzięki temu można zagrać we wszystkie gry na VR. W BeamNG Drive to w ogóle pierwsza gra, w którą zagrałem na tym VR. Ja cały czas muszę po myszkę sięgać, żeby tę kamerę i tak sobie dobrze dostosować, bo ja patrzę teraz w dół i cały czas ta kamera się dziwnie przychyla do góry. No dobra, bierzemy zakręt, fotoradar, spróbujmy, pojedziemy najpierw do Ulenberga, bo już tutaj pominąłem sławnie. To będzie gruby film ogólnie. Jesteśmy w tym samym samochodzie, nawet ten sam kolor próbowałem dobrać mniej więcej, taki szary, nie, zlewający się z jezdnią tam. Też jest podobna pogoda i tak pochmurno dosyć, bo wtedy w ogóle zima była, bo to nie było tak na jesień, tylko to było tak w teorii 2 lata od tamtego pierwszego filmu na kierownicy miną dopiero za jakieś 5 miesięcy, jak to nagrywam. I okej, mamy 5. bieg maksymalny w tym Mercedesie. Co ogólnie powiem o tym Mercedesie? No mi się ten rework ogólnie bardzo podoba, ale mam wrażenie, że coraz wyżej patrzę, nie? O, i teraz jest okej, nie? Ja się może dzisiaj wyprostuję, Jezu, nie wiem, bo tutaj wygląda to tak wszystko blisko, nie? Tutaj ogromnie czuć prędkość, tutaj jest faktycznie, tutaj faktycznie dobrze się jeździ prędkościami takimi niższymi jednak, czyli w pewnym sensie realistyczne to jest. Dobra, spróbujmy zredukować. Fajny dźwięk ma ten Mercedes. O wiele lepiej mi się wydaje byłoby z samochodem, gdzie na przykład działają liczniki. Wtedy byśmy sobie schowali pod V-ką T i lecieli tylko na tych, ale no akurat chciałem zrobić tak typowo jako inną... O ja pierdzielę, co tu się dzieje? Nie wiem, ja tu próbuję też jednocześnie kamerę ustawiać dobrze, żeby była. Dobra, wbijmy tą 5 całą. I znowu się patrzcie do góry. Teraz spróbuję popatrzeć się w bok. O, widzicie? Od razu mnie prostuje. Także troszeczkę traci sens to VR w tym momencie. Poza tym, że powoli zaczyna mnie troszeczkę gryźć ten cały futerał tego taniego VR-a, to kierownicy. Oczywiście, jeśli chcielibyście zagrać na kierownicy w Polish Car Driving, może jeszcze nie na VR, to zapraszam was tutaj do odnośnika w karcie. Macie tam pełny poradnik, jak to skonfigurować. Podobna sytuacja dotyczy shiftera. Jeśli chcecie zagrać na shifterze w Polish Car Driving, możecie... O ja pierdzielę.
Ja tu nie mam w ogóle jakby poczucia, nie wiem jak to nazwać, poczucia swojej wielkości albo swojej pozycji, nie? Tak to bym połączył i nazwał to razem. Gdzie my mamy w ogóle? Do Bobrowiczki 8, no dobra, no to jednocześnie z tych Bobrowiczek pojedziemy sobie na Sławno, żeby odebrać paczkę. Standardowo za niedługo możecie oczekiwać oczywiście testów sprawnościowych pojazdów, w tym Kia Ceed, Volkswagen Tiguan, no to jak zawsze, nie? Zawsze jak są nowe pojazdy to jest teścik i zrobił się dzień, czy tam bardziej przestało być pochmurno. Cały czas kamera mi się do góry przechyla, nie? Ja planuję kupić VR-a normalnego i nagrać też film typu PCD na kierownicy, bo może to być dość ciekawe. Okej, Dacia nas wyprzedziła, my tu się trzymamy tam nie wiem ile, 80 chyba, tak? Bo tam na dole jest 60, ja nie widzę dokładnie tych liczników, nie? Ja też nawet nie widzę, czy ja mam 5. bieg teraz, czy może 4, bo się zbugował znowu program. Ogólnie ogarnąłem tak, że wbija się dwójka z pierwszego biegu na drugi, wystarczy tam wyłączyć luz i jest spoko, więc to rozwiązane. Znowu się kamera do góry przesunęła samoczynnie. Nie mam pojęcia, czy chcę robić poradnik do tego, bo po prostu ktoś się narobi, bo to jest trochę roboty z tym, żeby podłączyć, jak to się wygląda, kartonowe VR do komputera i jeszcze, żeby to działało, to jeszcze efekt nie jest taki do końca zadowalający. Nie zatankowałem wam, przyznam się, zapomniałem. Dobra, jest ok, nic tu nie jedzie. Kierunkowska jest trochę za późno. O, kierunki też są na desce rozdzielczej, pokazuję wam palcem na ekran. Też tak, nie mogę zrobić coś takiego na tym VR. To pewnie wiele osób też było ciekawe, że na przykład wychylić się za okno. Teraz się przechylam w tą stronę i nie da się takiego czegoś zrobić. Po prostu jest tylko obrót. Aha, bo ja nie dowiozłem. Dobra, trzeba dowieźć na te Bobrowiczki 8, bo my nie weźmiemy następnego zlecenia, kurde. Mogłem iść, szczerze wam powiem, na prywatny serwer, bo takie granie to jest niebezpieczne trochę. Okej, tu jest 8, mi się wydaje, z tego co pamiętam. Nie widziałem, bo tam są tabliczki generalnie, gdzie to jest. Tu jest 8, dowiedzieliśmy. I teraz ja się obracam do tyłu i już widzę, że nic nie będę widział. I próbuję cofać. Udało się! Na tylne prawe okno. Jak tu sytuacja? Boże, ja nie mówię do mikrofonu i mnie pewnie ledwo słychać, nie? Jedziemy. Autobus, okej. Udało się wycofać. Jeszcze jakości nie mam ustawionej na maksa. Nie wiem, ale nie wiem jak u was, ale u mnie to wyglądało bardzo groźnie. Dobra, jedziemy do tego, bo ja... Tu typ stoi, ja go nie widziałem. Jak to się stało? Ja typa nie widziałem autentycznie, nie? Bo i teraz patrzę wprost, a jest tu gdzieś kamera. Jak tam, nic nie było. Jak spojrzenie szybsze, bez kierunku, bez niczego. No właśnie, a propos aktualizacji, bo tu pociągi cały czas jeżdżą, to żadnego filmu aktualnie nie będzie, bo po prostu już jest za późno, żeby omawiać aktualizację. Do Masławice dostaliśmy, dobra. Fajna jest gra na VR, bo mogę sobie dać niżej mikrofon i widzę wszystko praktycznie. Sobie zetniemy zakręt. Fajnie by też było na DW się wybrać, ale nie wiem, czy nam się to uda. W końcu musimy jeszcze do fabryki w Darłowie podjechać. Na szczęście się robi dzień. W nocy była masakra. W dzień nie jest najgorzej. Dobra, czekaj, to nie, bo ten wszystkie są do brygania długimi. Hehe. Teraz ja potrzebuję tutaj. Tu jest zabudowany w ogóle, ja tu powinien 50 jechać, pewnie jadę więcej. Na pasach nikt nie stoi, jest bezpiecznie. Typ już wraca w ogóle, nieźle, szybciutko się wyrobił. A my tutaj jedziemy raczej przepisowo i przestrzegamy limitów prędkości, więc się nie dziwię. Dobra, chyba jesteśmy poniżej, mi się wydaje. Mandatu nie ma, tak sobie podejrzałem na ekran. Korzystanie z telefonu podczas jazdy. Powinienem taki mandat dostać po tym filmie. No ciekawe, jak inaczej mam grać. Korzystam z telefonu na VR. Dobra. Do Masławice. Nie wiem jaki jest bieg, mi się wydaje, że 3 się wbiła. Tak, była 3, teraz mam 4. I o jeden bieg nie przeskoczyło, ale to klasycznie jeśli chodzi o Giro. Nie no, ale kurde. Patrzcie, tu mamy to. Jeszcze jakbym mógł sobie sięgać. Kierownica. No, gałka zmiany biegów też. Pokrętełka ładne, drewno częściowe. W ogóle ten Mercedes jest taki wybrakowany w przeciwieństwie do tego, co był wcześniej, bo tam była normalnie pełny pakiet, kontrola trakcji ABS, a tu nie mamy ani ABS-u, ani kontroli trakcji, nie? W Mercedesie brakuje tych systemów, nie? Powinny mi się wydaje być, bo Mercedes w końcu bardzo był znany z tych wszystkich systemów bezpieczeństwa, a nie ręczny. Jezus, jakiego ja biegu ruszam? 3 ruszałem, jakim cudem? To Giro to tak średnio działa, nie widziałem czy kiedy... Dobra.
ewakuujmy się stąd jak najszybciej. Tak jak mówiłem, no raczej nie będzie tutoriala jak zrobić to VR, ale na YouTubie są, jak to ogarniecie sobie, to będziecie mieli i będziecie mogli sobie tak zagrać i zobaczycie sami efekt, jak to tutaj wygląda. Ja sobie poprawiam myszką. Numerek 37. Patrzeć tu. Ja sobie zjadę może tu. Trójka. Nie widzę jaki mam bieg. Pewnie czwórka klasycznie. No oczywiście, jak to Girro. I okej, mamy 37. Dowiezione. Ja wycofam. Czy Girro nie pozwoli mi znowu wbić? No oczywiście, że mi nie... Ja do przodu miałem jakiś bieg. Co jest? Naprawiłem już to, że dwójka się wbija. To teraz będzie wbijał bieg wyżej, który chcę wbić. Jeszcze będzie wbijał jedynkę w momencie, gdy ja mam wbity wsteczny, no. Pominiemy sobie autobus. Ja pierdzielę. Elka. Okej. Chyba nikomu nie wymusiłem. Pijany wariat z radiem biega. Dobrze, że mam zablokowane te wsiadanie do mnie. No i dobrze. Zakręt. Jesteśmy w fabryce Darłowo. Włosy mi się gdzieś tu plączą w te VR teraz, tak poczułem. Gdzieś zaczęły się gotować, to poczułem. Sławno 8... Dobra, to jest znak, że trzeba jechać. Jedziemy drogą wojewódzką 205, żeby zobaczyć jak nam pójdzie na zakrętach. Bo wiecie, na prostej drodze to se każdy może jeździć. Prawdziwe hardkory pojadą na VR, na DW205, żeby wejść w zakręt przy 160. Dodatkowo na kierownicy, bo na klawiaturze to tam na kierownicy to jest jednak wyzwanie. Dobra, jak to tu wygląda? Tam zaparkowane, to nic nie jedzie. Co tutaj się dzieje? Gram w Robloxa na VR i to telefonowym. VR, który można mieć za 5 dyszek, nie? To co z tego, że się w sumie rozlatuje w rękach dosłownie? Macie VR w PCD. Mamy teren zabudowany. Wysepkę ładnie się da wziąć. Jest czwórka. Wiedziałem, że jest czwórka. No oczywiście, że Girro nigdy nie wrzuci poprawnego biegu. Raczej. O, policja stoi, patrzcie. Jego tu widzę na VR-ku, jeszcze lepiej niż na tym. Na żywo jeszcze piękniejszy niż za ekranu. To tyle, raczej nie będziemy zajeżdżać na Smarodzewo, taka tor szutrowo-szosowy. Bo po pierwsze na VR-ze tak jakoś nie mam chęci tam jechać. A po drugie skóra mojej twarzy jest już strasznie zmęczona. I powiem wam jeszcze ogólnie, po dłuższym czasie użytkowania mogą być właśnie problemy. Ale to zależy już jakie VR kupicie faktycznie, bo tych VR na telefon to jest masa. Każdy może mieć te obramówki, każde gąbki z lepszego materiału, z gorszego. Ja najwidoczniej mam ten jeden z gorszych. No gameplay najgorszy nie jest, nie? Jest! Mamy 87. Szok, nie? Sam nie byłem tego pewien właśnie, czy ja dotrwam do końca tego filmu. No właśnie brak tego poczucia swojej wielkości, brak poczucia pozycji, w jakiej jesteście. Albo nie wiem, musiałbym się przyzwyczaić do grania na tym, bo na razie dla mnie i też jakbym był takim normalnym użytkownikiem, który sobie to skonfigurował, patrzy na to i gra na tym, to stwierdziłbym, że to średnio się na tym gra i też raczej następne filmy z kierownicy nie będą z VR-em, bo po prostu ta rozgrywka jest zbyt jeszcze kulejąca. Może na normalnym VR-ze będzie lepiej, zobaczymy. W przypiętym komentarzu macie linki do filmów, jak skonfigurować taką kierownicę do Robloxa, jak skonfigurować shifter do Robloxa. Jeśli chcecie szerzej wesprzeć moją pracę, możecie zakupić wspieranie. Spędzi mnie teraz cała twarz. Zachęcam, jeśli macie lepszej jakości VR-a niż ja. A ode mnie to już na dzisiaj tyle. Cześć!